teraz o podsumowaniu naszego spotkania pana Thomasa McKenna, amerykańskiego wydawcę książki księdza kardynała. I'm very pleased and honored to be with you here today to celebrate the launching of such an important and inspiring book on a subject that is so central to our faith. This book truly is an act of love. To dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt, że mogę dziś wraz z Państwem wziąć udział w promocji tak ważnej i inspirującej książki poświęconej tematowi, który jest kluczowy dla naszej katolickiej wiary. Ta książka jest prawdziwie natchnionym dziełem miłości. I have known and collaborated with Cardinal Burke for more than 20 years. I met him shortly after he was elevated to the episcopacy and appointed to his home diocese in central United States, where he grew up. Od ponad 20 lat znamy się i współpracujemy z księdzem kardynałem. Poznałem go wkrótce po tym, gdy został podniesiony do stanu biskupiego i mianowany pasterzem swojej rodzinnej diecezji w środkowych Stanach Zjednoczonych, w których dorastał. As a layman, working throughout my life, serving the Church to help and uphold and defend Catholic teachings in society, I could not have been more blessed than to have had the support, collaboration, and inspiring example of His Eminence. And it was through this personal collaboration and friendship that I came to appreciate and understand the profound spiritual life and deep love of Holy Mother Church that Cardinal Burke possesses. Jako osoby świeckiej, która przez całe życie służy Kościołowi, pomagając mu podtrzymywać i bronić katolickiego nauczania w naszym społeczeństwie, nie mogło mnie spotkać większe błogosławieństwo niż wsparcie, współpraca oraz inspirujący przykład Jego Eminencji. To dzięki tej osobistej współpracy i przyjaźni nauczyłem się doceniać i rozumieć głębokie życie duchowe oraz ogromną miłość do świętej Matki Kościoła, jakie cechują księdza kardynała. This is simply evident in his writings, speeches, lectures, retreats, homilies, and any other occasion he is carrying out his office as teacher and defender of Holy Mother Church. Cechy te widoczne są w jego nauczaniu, przemowach, wykładach, rekolekcjach, homiliach i przy wszystkich innych okazjach, przy których sprawuje on swój urząd nauczyciela i obrońcy doktryny Kościoła. It was for this reason I approached His Eminence several years ago and raised the idea of publishing books by him. I offered that Catholic Action for Faith and Family, an organization that His Eminence helped to found with me 10 years ago, would undertake all of the work and the details. He agreed with one stipulation, that he would have the final approval of any translations as he was responsible for the integrity of his writings. All the rest he would leave to me. To dlatego kilka lat temu zwróciłem się do Jego Eminencji z pomysłem publikowania jego książek. Zaproponowałem, że Katolicka Akcja dla Wiary i Rodziny, organizacja, którą ksiądz kardynał pomógł mi założyć 10 lat temu, zajmie się wszystkimi aspektami tej pracy. Zgodził się z jednym tylko zastrzeżeniem, że to do niego będzie należało ostateczne zatwierdzenie wszelkich tłumaczeń, gdyż to ksiądz kardynał ponosi odpowiedzialność za integralność swoich dzieł. Całą resztę zostawił w moich rękach. So, it was at my suggestion that the first book be about the Holy Eucharist, because I realized what most people knew about Cardinal Burke is what they may have heard or read indirectly, that he was a renowned canon lawyer and a prominent member of the hierarchy in Rome. Some saying he was too heavy-handed and not pastoral enough when he suggested that public figures who openly gave grave scandal and defied church teachings publicly should be denied Holy Communion. I thought it would be good for people to know what I knew, that is, that Cardinal Burke is so profoundly concerned about reverence and respect for the Most Holy Eucharist because of his profound love and devotion to the most precious body of Christ. Moją sugestią było, aby pierwsza książka księdza kardynała poświęcona była Najświętszej Eucharystii, ponieważ zdałem sobie sprawę, że większość ludzi wie o księdzu kardynale głównie to, co czytali lub słyszeli z drugiej ręki. Większość ludzi wie, że jest on uznanym autorytetem w dziedzinie prawa kanonicznego i ważnym członkiem rzymskiej hierarchii. Niektórzy mówią, że okazał zbytnią twardość i zbyt małą wrażliwość duszpasterską, gdy powiedział, iż osobom, które sieją publiczne zgorszenie i publicznie przeciwstawiają się nauczaniu Kościoła, nie powinno się udzielać Komunii Świętej. Pomyślałem, że byłoby dobrze, gdyby ludzie wiedzieli to, co ja wiem,
a mianowicie, że powodem, dla którego ksiądz kardynał jest tak dogłębnie zatroskany o cześć i szacunek dla Najświętszej Eucharystii, jest jego głęboka miłość i oddanie wobec najdrogocenniejszego ciała Chrystusa. The response to the book in the United States has been exactly that. The book has inspired an impact on newly converted faithful as well as lifelong Catholics. The clear way in which His Eminence examines and conveys the beauty and the power of the Holy Eucharist in light of the teachings of St. John Paul II and Pope Emeritus Benedict XVI has helped many faithful to develop a more profound devotion to the Holy Eucharist. Odzew na książkę księdza kardynała w Stanach Zjednoczonych był właśnie taki. Okazało się, że książka ma inspirujący wpływ zarówno na świeżo nawróconych, jak i na tych, którzy są katolikami od urodzenia. Klarowny sposób, w jaki jego eminencja analizuje i ukazuje piękno i moc Najświętszej Eucharystii w świetle nauczania świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI pomógł wielu wiernym rozwinąć w sobie większe nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii. I like to describe the book as a spiritual treatise on the central mystery of our faith. In an inspiring way, it links the rich theology of the Church with the pastoral practice and the spiritual life in a way that whether a layman or a scholar, all will be prompted to have greater love and devotion to the Holy Eucharist. Chętnie nazywam tę książkę duchowym traktatem o centralnej tajemnicy naszej wiary. W inspirujący sposób książka ta łączy w sobie bogatą teologię Kościoła z duszpasterską praktyką oraz życiem duchowym. Dzięki jej lekturze wszyscy, zarówno naukowcy, jak i laicy, są wezwani do rozbudzenia w sobie większej miłości i nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii. I am pleased to say that besides the English edition and now Polish, it is also in Italian and soon will be published in other publications in Portugal, Brazil, France, Germany and Croatia in the near future. Miło mi poinformować Państwa, że poza angielskim, włoskim, a teraz również polskim wydaniem książki księdza kardynała ukończone już zostały tłumaczenia i negocjacje zmierzające do wydania jej w najbliższej przyszłości w Portugalii, Brazylii, Francji, Niemczech oraz Chorwacji. I am very pleased and grateful for the enthusiastic and dedicated collaboration of the publishers here in Poland and their devoted staff. They have produced a beautiful Polish edition of the book, and I am sure that it will inspire many here in Poland. Chciałbym wyrazić moją wielką radość i wdzięczność za entuzjastyczną i gorliwą pracę wydawnictwa polskiego. To za jego staraniem ukazało się piękne polskie wydanie książki księdza kardynała. Jestem pewien, że ta książka okaże się inspirującym dziełem dla polskich czytelników. I would like to thank His Excellency Archbishop Stanislaw Ginsby for graciously hosting His Eminence here on this visit and participating in the book launcher and inspiring us with his presence and his words, and especially to Kardynał Burke for his untiring example and fidelity to Holy Mother Church. Chciałbym podziękować Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gondeckiemu za tak uprzejme ugoszczenie Jego Eminencji, za wzięcie udziału w promocji książki oraz za jego inspirującą obecność oraz słowa. W szczególności dziękuję księdzu kardynałowi za to, że jest niestrudzonym przykładem wierności wobec świętej Matki Kościoła. In closing, I thought I would share a phrase that a woman, a lifelong Catholic, wrote to me after she read the book and that I feel sums up the impact of this book. Na zakończenie chciałbym podzielić się z Państwem zdaniem pewnej kobiety, katoliczki od urodzenia, która napisała do mnie po lekturze książki. Sądzę, że zdanie to podsumowuje wpływ, jaki ta książka wywiera. She wrote, "This small book is a true love story shared from the heart of a man who exemplifies devotion to Christ in the Eucharist." Napisała, ta niewielka książeczka jest historią miłosną, którą z głębi serca dzieli się człowiek, będący uosobieniem oddania się Chrystusowi w Eucharystii. Thank you. Dziękuję. Thank you very much, also for this very strong participation. So many of you came tonight, and I'm truly very grateful to you. And I meant very sincerely what I said about Poland. I have a deep love for your nation, and I'm so happy that this little book is now in Polish.
Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na spotkanie. Cieszę się z Waszego entuzjazmu i mam nadzieję, że ta książka też właśnie będzie przyjęta z takim wielkim sercem. And I thank again Archbishop Andetsky, whom I've been blessed to know now for some years, and I am so pleased to be able to visit him here in Poznań and to enjoy his great hospitality. And also, it's most unusual for an archbishop to give his whole afternoon and evening to such an event, and I don't take that for granted. Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi Gondeckiemu, którego znam od kilku lat, za bardzo serdeczne przyjęcie mojej osoby, a zwłaszcza za uczestnictwo w tak długim spotkaniu, co dla księdza arcybiskupa na pewno jest bardzo wielkim wysiłkiem i za to szczególnie ksiądz kardynał dziękuję. I know that a number of you would like a signature on the book, so we aren't going to be too late. I won't say anything more, but perhaps we could close with a blessing. Ksiądz kardynał wie, że kilka osób chce otrzymać podpis na książce, w związku z tym teraz udzieli błogosławieństwa. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.